Dlaczego powstał Hostel 3? Krótka piłka. Włoska firma Mamonna Casucci i Szmal musi się zgadzać, a skoro druga część przy budżecie 10 milionów zarabia prawie 36, no to oczywistą było, tak jak najbardziej, że trzeba kręcić trzecią część. Tym razem na fotel reżysera nie powraca Eli Roth. On pół żartem, pół serio mówiąc stwierdził, że żadna seria filmowa nie powinna mieć więcej niż 2 części. To jest dziękuję bardzo, tyle i koniec, kropka. Wybór padł tym razem. No, co ci będę mówił, po prostu stwierdzono tak, jak najbardziej, tym razem musi być troszeczkę inaczej. Wybór padł na Scotta Spiegela, który w pierwszych 2 filmach był producentem wykonawczym. Doświadczenie jego, tak, nakręcił kilkanaście filmów krótkometrażowych, więc stwierdzono, ok, będzie dobry, a przy okazji na pewno będzie tani, bo budżet trzeciej części filmu Hostel był tylko i wyłącznie 6 milionów dolarów. Tym razem nie udajemy się do Słowacji, na Słowację, jak kto woli, tak naprawdę do Czech, ale do Las Vegas. Tutaj rzeczywiście akcja jest przeniesiona i jeżeli było ci dane zobaczyć pierwsze 2 części, to wiesz, o co chodzi. I jeżeli wiesz, o co chodzi, to nie. W tym filmie nie chodzi dokładnie o to. Nie, tutaj się zasady zmieniają. Oczywiście nie drastycznie, nie, jakby to powiedziała moja ulubiona posłanka Renatka Weger, zmienimy zasady o 360 stopni. Nie, ale rzeczywiście tak naprawdę poza, jak mam tutaj ładnie wynotowane, poza tatuażami z poprzednich części do tamtego filmu, no i oczywiście torturowaniem, nic specjalnie się nie zgadza, nic specjalnie ten film oczywiście nie łączy się. Jakoś tak rzeczywiście wyszło. Fabuła no, jest bardzo w miarę prosta. Mamy kilku dżentelmenów, którzy postanawiają świętować wieczór kawalerski. No i oczywiście jadą do Las Vegas. Nie jest to niestety kac Vegas, czy tam kac Wawa, czy jakiś inny kac. Po prostu to jest zwykły kac moralny po obejrzeniu tego filmu. No nie będę więcej zdradzał, bo nie ma tutaj chyba rzeczywiście po co. Jest kilka rzeczy, które rzeczywiście mi się podobają w tym filmie. Między innymi przede wszystkim, jeżeli chodzi o fabułę, to podoba mi się. Jest to fajny zwrot akcji z uprowadzeniem pana młodego. Bardzo mi się to podobało. To i oczywiście konsekwencja tego, co tam się będzie rzeczywiście działo, bo to jest taki, powiedzmy, mała rzecz, a cieszy. I rzeczywiście stwierdziłem, ok, no może nie będzie najgorzej, przecież to jest dopiero pierwsze 15 minut filmów możliwe, więc rzeczywiście tak jakoś to wyglądało, no ale im głębiej w las, tym więcej drzew. No niestety nie tym razem. Tam była polana, był tartak, wszystko po prostu wycięte. Kononowicz, nie ma niczego. Koniec, dziękuję bardzo. Po herbacie. Więc fabularnie ten film nie powoła. Ja oczywiście wiem, że nie chcemy tego filmu oglądać po to, ażeby były jakieś nie wiadomo zwroty akcji, wątki i tak dalej. Nie, no to po prostu ma się rzeczywiście dziać, ma się lać czerwona farba. Ma być wymyślnie, ma być ciekawie, ma być dziwnie. A czy jest? Jest obrzydliwie. Ja już nieraz mówiłem, że akurat filmy z tego podgatunku straszaków nie są moimi ulubionymi, nie należą do produkcji, która sobie spokojnie siądę, odświeżę, wiesz, okej, no to dobra, to oglądamy, co, herbatka? Herbatki się napiję i sobie obejrzę 3 części pod rząd. Nie, po prostu ja do Hostelu 3, jak i pewnie 1 oraz 2 już nie zasiądę w niedalekiej przyszłości. No, chociaż nie mów nigdy, oczywiście James Bond chociażby o tym kiedyś powiedział. W każdym razie no, fabuła nie jest wyszukana. Postanowiono tak to rzeczywiście zrobić. Film jest to pierwszy film z tego cyklu, który nie trafił do kin. Stwierdzono, że chyba rzeczywiście nie ma możliwości, bo też pokazy testowe były nie za ciekawe, bo było mnóstwo fajnych pomysłów marketingowych, między innymi do filmu miało być dołączonych wiele narzędzi marketingu, w tym zbiór kodów QR, które po zeskanowaniu miałyby zapewnić ekskluzywną treść. Możesz zobaczyć jeden z nich w godzina 9 minuta 26 sekunda, ale ze względu na odbiór filmu przez widownię testową kampania marketingowa została przerwana. A jeśli teraz zeskanujesz kod, to pojawi się po prostu jako lewy górny B i to wszystko. Więc rzeczywiście stwierdzono, nie robimy dokrętek, to akurat nie był żaden Kapitan Ameryka, który trzeba po prostu uratować za wszelką cenę i rzeczywiście sprawić, ażeby to było zrobione dobrze, ciekawie i interesująco. No nie, robimy po prostu jak robimy i tyle i wszystko i dziękuję bardzo.
i nic nie będzie się działo. Film, no jeżeli myślisz, że to jest Las Vegas, no oczywiście to nie jest Las Vegas, jest to Greektown Casino w Detroit w stanie Michigan, co widać po logo Greektown wyświetlanym na ekranie telewizorów podczas sekwencji w kasynie. Detroit Greektown Casino jest jedynym kasynem należącym do Indian amerykańskich i zarządzanych przez nich, znajdującym się w sercu dużej zaludnionej metropolii w Ameryce Północnej, a zewnętrzna część pozornie opuszczonego wieżowca, w którym dochodzi do zabójstw, to dworzec kolejowy w Detroit. Więc jak widzisz, kręcono to w Stanach Zjednoczonych. Chyba się nie chciało rzeczywiście ruszać do Czech. Stwierdzono, nie, no po prostu co tam daleko, nie ma się co wygłupiać, bo akurat to jest tak, że rzeczywiście tak sobie nic specjalnego tutaj nie zobaczymy, nic specjalnego tutaj nie dostaniemy i akurat mamy tylko 6 milionów, no gdybyśmy rzeczywiście mieli więcej, no można byłoby się zastanawiać, czy tutaj, czy tam się da rzeczywiście gdzieś tam uszczknąć jakieś chciałem powiedzieć złotówki, no ale niech będzie dolary, bo akurat tak to wyglądało. Druga część troszeczkę odstąpiła od konwencji, to mi się podobało. Myślałem, że w trójce znowuż pójdziemy w innym kierunku. Nowy reżyser, facet ma 6 milionów do wydania, wiadomo, że pewnie większość z tego i tak poszła na efekty wizualne, bo to wiadomo, że tak to wygląda. Obsada no nie jest jakoś powalająca, bo tak naprawdę chyba najbardziej znaną osobą jest Thomas Kretschmann, którego po filmach Dario Argento wręcz powiedzieć, że nie trawię, że po prostu nie chcę oglądać filmy z jego osobą, no to jest nie do powiedzenia jak dla mnie. W każdym razie na pewno nie tutaj były wydane pieniądzury. No, gdzieś to poszło. Gdzie? Nie mam pojęcia rzeczywiście, bo okej, fajnie, podoba mi się jeden zwrot akcji, wiadomo, film jest krwawy, tak jak ma rzeczywiście być, ale cokolwiek, żeby nam się cokolwiek zgadzało. Te dialogi, ja tak się zastanawiałem, czy te dialogi im pisał facet od reklam szamponów przeciwupierzowych, czy rzeczywiście może to pisał ktoś, kto miał doświadczenie w lekach na zaparcie, no bo to jest takie drewno, naprawdę, uwierz mi, znam bajkę, film o Pinokiu. Widziałem w swoim życiu, jak grał Grzegorz Rasiak w piłkę, ale takiego drewna to jeszcze dawno nie widziałem, uwierz mi, to jest po prostu źle, to jest po prostu beznadziejnie napisane. Nie wiem, nie mam takiej informacji, jeżeli to oczywiście wiesz, to daj mi znać. Nie ma informacji na tego, czy rzeczywiście gonił ich czas na zasadzie szybko musimy, bo coś się rzeczywiście nie wydarzy. No nie, niekoniecznie. Akurat tutaj takich informacji na temat tej produkcji nie ma. W ogóle bardzo niewiele produkcji, informacji na temat tej produkcji ogólnie jest. No, życie po prostu zdarza się. Nie będę płakał nad rozlanym hostelem, nad zburzonym. I ja nie jestem fanem tego filmu, mówiłem to już wcześniej, nie polecam, odradzam go rzeczywiście, bo to jest zły film. Jeżeli chcesz obejrzeć dobre hostele, to obejrzyj jedynkę albo dwójkę, w ogóle link do całej trylogii wrzucę w opisie, także w przypiętym komentarzu możesz sobie kupić, zobaczyć jak to wygląda, jak to rzeczywiście się je. Pierwszy film był czymś nowym, drugi podążyliśmy w innym kierunku, a trzeci to po prostu jest nawet nie wtórność, bo też by pewnie jakoś to przyjął spokojnie na klatę, stwierdzono, okej, no rzeczywiście nic nowego, ale sam fakt, że jako plus mam wymieniony dobry zwrot akcji z panem młodym i to wszystko, i tak to same minusy, no to nie mogę tego filmu polecić. Wiem, że na pewno są fani, są osoby, które uwielbiają i twierdzą, bo nawet sprawdzałem na Filmwebie, są osoby, które dały 10 temu filmowi, no nie, no, bez przesadyzmu, nie róbmy, cytując tak Maxa, czyli Jerzego Sztura, nie róbmy z nas i tak dalej, wiadomo, to już sobie sama dopowiesz, bo algorytm pewnie by to wyłapał i pomyślał, że to coś innego. Oczywiście niespecjalnie tu się zgadza. Tak więc ten film jest do zapomnienia. Jak najbardziej. Nie ma co się bawić, kombinować, bo kiedy dostajemy głupi film z hektolitrami czerwonej farby, no to z tego nic dobrego nie wyniknie. Nieważne naprawdę rzeczywiście, jak byliby wymyślni twórcy. No akurat tutaj rzeczywiście widać, że chęci może i było, ale nie było pomysłu. A tak jak mówiłem to wielokrotnie, Alfred Hitchcock kiedyś powiedział, jak masz dobry scenariusz, możesz nakręcić dobry albo zły film. Ze złego scenariusza dobrego filmu nie nakręcisz. No oczywiście, że tak. Wiemy, że to już chociaż z przeszłości tak to było. Psychoza miała dobry scenariusz, nakręcono dobry film, potem wiele lat później zrobili Psychola, który po prostu był denny, beznadziejny i do niczego się nie nadawał, a scenariusz był rzeczywiście ten sam. Więc Hostel 3 odpuść sobie, nie oglądaj, dziękuję bardzo, nie ma co, bo to rzeczywiście strata czasu, ale na tej liście pewnie, że tak. Na tej liście jest mnóstwo ciekawych, kultowych horrorów, które polecam obejrzeć, bo
rzeczywiście, niektóre z nich to nie są dobre produkcje, ale 99% tak, to są właśnie rzeczywiście filmy godne polecenia.